Jezu, jak to śmierdzi. Nie chcę się za bardzo zbliżać, bo trochę śmierdzi. O Jezu, jak to śmierdzi. Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj jestem w Pattai. Oprowadzę Was trochę po tym mieście, aczkolwiek nie jest to super ulubione moje miejsce na ziemi, więc nie wiem, na ile mi się to uda. No nic, zobaczymy. To jedziemy. Po 10 dniach w centrum medytacji wczoraj dojechałam do Pattai i ja nie byłam świadoma, że to jest też taka imprezownia i takie miasto czerwonych latarni, więc trochę mnie to zaskoczyło i był to rano, będąc jeszcze w centrum medytacji z mniszkami, medytując sobie, śpiewając i tak dalej, i zakrywając kolanka i wszystkie możliwe części ciała, żeby nikogo tam nie obrazić. Po południu jestem w Pattai, w której wszyscy chodzą praktycznie półnago. Jest tutaj mnóstwo białych panów w wieku takim emerytalnym i dużo starszym, którzy tutaj używają uciech życia. Wczoraj, jak się przeszłam po tym mieście, to bardzo mi to nie podeszło, szczerze mówiąc. Dzisiaj jestem tutaj, jeszcze nie ma 8 rano i życie jakby dopiero wstaje. Tych białych panów jeszcze tak dużo nie ma. Nie wiem, czemu mnie tak denerwują, no ale trochę mnie, nie wiem, to mierdzi. I cóż, no dzisiaj mam trochę lepsze wrażenie o tym mieście, aczkolwiek na pewno nie jest to moje miejsce na ziemi. Chowam się przed słońcem, bo jest 9 rano i się nie da wytrzymać. Pattaya. Pattaya jest 10. co do wielkości miastem w Tajlandii i ma zarejestrowanych mieszkańców około 120 000 tylko. Wydaje się to być dużo większym miastem. Jest tutaj również mnóstwo turystów, takich, którzy mieszkają na stałe, takich stałych turystów. Jeszcze w latach 50. XX wieku Pattaya była małą rybacką wioską. Rozrosła się tak naprawdę w latach 60. i 70., gdy wojska amerykańskie w czasie wojny z Wietnamem zaczęły tutaj stacjonować i wtedy zaczęła rosnąć cała infrastruktura. No niestety przez zagracenie tego morza tymi łódkami tak średnio to wygląda. Już nie wspomnę o tym, co w tej wodzie jest. W sensie tak naprawdę to się chyba kąpiesz w wodzie z ropą, czy benzyną, czy na co są te łódki. I śmierdzi po prostu, no. Śmierdzi ropą. Tak więc nie wiem, ja ciągle nie wiem, czy się wykąpię. Chciałabym, ale z drugiej strony też tak nie zachęca to jakoś bardzo swoją czystością. Kolejną rzeczą, która nie za bardzo mi się tutaj podoba, to jest zapach w tym mieście ogólnie. Tutaj dalej Tajowie są bardzo czyści, zamiatają plaże, grabią plaże.
zamiatają chodniki i tak dalej, ale chyba system kanalizacji tutaj jest taki nie bardzo. Na pewno nie tak współczesny jak w Bangkoku, bo Bangkok, mimo iż przecież ogromne miasto, to rzadko kiedy tam był jakiś smrodek, natomiast tutaj praktycznie wszędzie się go czuje, jedynie na deptaku tutaj nad morzem trochę mniej, ale tak to w całym mieście czuć no tak mało przyjemny zapaszek. To jest kolejna rzecz, która mi się tutaj mocno nie podoba. Z ciekawostek. Władze Pattaja próbują zmienić oblicze i opinię tego miasta z takiej kompletnej imprezowni miasta rozpusty i Sodomy i Gomory. Podobno jakiś czas temu w Daily Mail, czyli w takiej gazecie brytyjskiej, ukazał się artykuł właśnie opisujący Pattaję jako, dokładnie nazwali to miasto miastem Sodomy i Gomory, współczesnym, tutaj w Azji w ogóle. No więc władze miasta bardzo się nie zgadzają z tą opinią i uważają, że wcale tak nie jest i że w ogóle to nieprawda. Ale tak czy inaczej cały czas trwają prace nad tym, aby zmienić opinię o tym mieście i zmienić je w takie centrum biznesu po tej stronie Tajlandii. Buduje się tutaj, trwają projekty budowy pociągów, portu, rozbudowy portu, lotnisk i ogólnie no tak, żeby komunikacyjnie tutaj było łatwo się dostać i podróżować też po mieście. Trwają też, powiedzmy, próby czystek, na przykład salonów masażu. Podobno jakiś czas temu był nalot, policja tutaj zrobiła taki niezapowiedziany nalot na właśnie 60 różnych salonów masażu. No i się okazało, że nic nielegalnego się w tych salonach nie dzieje. Tak więc lokalne władze uznały to za pewnik tego, że nigdzie się nic nielegalnego nie dzieje, bo prostytucja w Tajlandii jest nielegalna. I burmistrz Pattai uznał, że to, jakie stosunki Tajki odbywają z tutaj przyjezdnymi, z turystami, to jest tylko i wyłącznie ich sprawa i on im do łóżka pod kołdrę zaglądać nie będzie. Więc takie jest oficjalne podejście władzy. Ta promenada w Pattai, no zależy gdzie, ale tutaj akurat do miejsca, do którego doszłam, to przeplata się ze śmieciami, z odpadkami jakimiś, ze starymi wrakami statków i ogólnie tutaj z biednymi bezpańskimi psami, psiaki jakieś w ogóle młode. I no nie jest to, powiedzmy, taka promenada, po której chciałoby się może spacerować wieczorami czy coś takiego. Głównie ze względu na psy chyba. Te psy na ogół nie są groźne, ale czasem lubią poszczekać. Szczególnie jak się boją i nie znają ludzi, to lubią poszczekać. No, zawsze trzeba trochę uważać. Tutaj jest jakiś skatepark, ale no takie to trochę chyba zaniedbane.
Ja tędy idę na punkt widokowy, tutaj na tej górze, na której jest napis Pattaja. Tam podobno jest właśnie super punkt widokowy na całe miasto, więc idę zobaczyć i tak mnie Gulu Gulu prowadzi. Podsumowując, Pattaja to miasto imprezowe. Jeśli chcesz tutaj przyjechać, trochę poimprezować, może poznać lokalsów z trochę bardziej intymnej strony i pojeździć na skuterach wodnych, na bananie, paragliding, takich atrakcji wodnych jest tutaj sporo. To jest miejsce, do którego fajnie przyjechać. Ciągle wydaje mi się, że jednak wyspy mają dużo więcej uroku. Tutaj jest jedna wyspa, na którą można też popłynąć z portu tutaj w Pattai. Ktoś chce koniecznie zaliczyć wyspę, nie ma czasu jechać na południe, to też jest jakaś opcja.